Artur, niebawem minie 25 lat, odkąd przeniosłeś swoje życie do Barcelony, w związku z czym znasz ją jak swoją własną kieszeń, tak samo jak jej okolice. Powiedz, co sprawia, że Barcelona jest tak atrakcyjnym miejscem do życia dla tak wielu osób spoza Hiszpanii? Rzeczywiście 25 lat, czyli największą część mojego życia spędziłem w Barcelonie. Miasto, które zauroczyło mnie w zasadzie od pierwszej wizyty i moim świadomym wyborem było zamieszkać tutaj. Fantastyczne miejsce. Barcelona ma do zaoferowania dużo więcej niż tylko piękne plaże, piękne wybrzeża, śródziemnomorska dieta, cudowne restauracje. 2 godziny od Barcelony mamy Pireneje. Wspaniałe góry, które są może nie tak znane jak Alpy, ale są fantastyczne, bo są mniej turystyczne. Czasami można spacerować po szlaku przez kilka godzin, nie spotkasz nikogo. Wspaniałe trasy narciarskie, no ale oczywiście tym najważniejszym centrum jest Barcelona, która przyciąga ludzi z całego świata swoją architekturą, swoją lokalizacją, swoim klimatem i wspomnianą już kuchnią śródziemnomorską oczywiście. Jeśli chodzi o transport publiczny, na przykład w Barcelonie znajdziemy metro, tramwaj, autobus, kolejkę podmiejską i te wszystkie środki komunikacji miejskiej są doskonale skomunikowane, są doskonale połączone. Możemy z jednego końca Barcelony na drugi dojechać w mniej niż 20 minut. Sporo osób wybiera również jako swoje miejsce do życia jedną z miejscowości przynależącej do tej metropolii barcelońskiej, ale nie leżącej w samym centrum, z tego właśnie powodu, że w ciągu 20-25 minut możemy dojechać do centrum miasta. Diagonal, która jest najdłuższą ulicą Barcelony, ma tylko 12 km, także można w zasadzie dłuższym spacerkiem przejść całe miasto z jednego końca na drugi. Barcelona jest również miastem, gdzie można realizować się zawodowo. Jest bardzo atrakcyjna dla młodych i nie tak młodych ludzi z całego świata, którzy zakładają startupy, pracują w firmach technologicznych. Jakość życia, o której już wcześniej wspominałem, więc klimat, kuchnia, życie nocne, miasto, które praktycznie nigdy nie śpi, to jest bardzo atrakcyjne dla tych wszystkich cudzoziemców, którzy zdecydowali się osiedlić w Barcelonie. Dlatego też firmy z całego świata wybierają Barcelonę jako miejsce, gdzie otwierają swoje filie, bo są świadomi, że dużo łatwiej jest im przyciągnąć pracowników do takiego miasta niż do jakiegokolwiek z innych krajów z północy Europy czy krajów skandynawskich. Całe wybrzeże, które kojarzy się na całym świecie z Barceloną, czyli całe wybrzeże katalańskie, w zasadzie dzieli się na takie 4-5 odcinków, o których myślę, że wszyscy słyszeli na pewno o Costa Brava, czyli wybrzeże na północ od Barcelony, które zaczyna się na francuskiej granicy, a ciągnie się mniej więcej do Blanes, czyli około 70 km na północ od Barcelony. Jest to wybrzeże, gdzie znajdziemy przepiękne małe zatoczki, czasem piaszczyste, czasem kamieniste plaże, klify z pięknym widokiem na turkusową wodę i naprawdę cudowne pejzaże. Wybrzeże to również w miesiącach zimowych charakteryzuje się troszeczkę chłodniejszym klimatem, ponieważ czasem mamy tutaj wiatr, tak zwaną tramontanę, czyli wiatr, który wieje od Pirenejów, dzięki czemu czuć jednak ten zapach śniegu i czuć, że jesteśmy blisko gór. Kolejnym wybrzeżem jest Costa de Maresme, położone również na północ od Barcelony, które rozpoczyna się mniej więcej w Barcelonie, Badalonie i ciągnie się właśnie do Blanes, Malgrat de Mar, gdzie zaczyna się Costa Brava. Jest to może mniej turystyczne wybrzeże, znajdziemy tam więcej urbanizacji, szczególnie na przykład w Aleja, Canteixidó czy San Andreu de Llavaneras, Super Maresme, Rocaferrera, bardzo luksusowych, gdzie znajdziemy nieruchomości, domy o powierzchni 2-3 tysięcy m2 działki i domy o powierzchni 1000-1500 m2. Ale tak jak wspominałem, jest to wybrzeże może troszeczkę mniej turystyczne. Mianem Costa de Barcelona określamy w zasadzie mały odcinek wybrzeża między Barceloną a Sitges, między Barceloną a Cubellas, gdzie znajdziemy Castelldefels, Gavamar, Sitges, czyli takie bardzo ekskluzywne i słynne miejscowości, gdzie lubią swoje domy mieć znani biznesmeni, piłkarze, artyści. Ogólnie
największym plusem tej lokalizacji jest to, że jesteśmy bardzo blisko Barcelony, bardzo blisko lotniska. Można w ciągu 20-30 minut dotrzeć do centrum miasta. W ciągu 10-15 minut jesteśmy na lotnisku Prat de Llobregat. Okolice te cieszą się wspaniałą plażą, szczególnie plaża Castelldefels, Gavamar, która ciągnie się ponad 10 km od samego lotniska aż do Costa de Garraf. Wielka, szeroka plaża, która w zasadzie nigdy nie zapełnia się turystami, bo również nie jest to wybrzeże bardzo turystyczne. Jest to wybrzeże, gdzie zazwyczaj ludzie mieszkają na stałe. Z kolei Costa Dorada, która zaczyna się właśnie na południe od Sitges, jest wybrzeżem, gdzie, jak sama nazwa mówi, znajdziemy złoto-piaszczyste plaże. Temperatura wody jest tam już dużo wyższa niż na przykład na wspomnianej wcześniej Costa Brava. I lato jest również dużo dłuższe. W zasadzie na Costa Dorada możemy kąpać się w morzu od końca kwietnia, początku maja, czasami nawet do początku listopada. Temperatura wody nie spada poniżej 21-20 stopni.